Cześć, witajcie w ostatniej już lekcji naszego kursu z techniki napędowej. Na sam koniec zostawiliśmy dobór przemienników częstotliwości do danej aplikacji i przedstawię Wam taką autorską metodę 5 kroków, za pomocą której w taki uniwersalny sposób dobierzecie przemiennik do każdej możliwej aplikacji i nie zapomnicie o najmniejszym, drobnym szczególe. Tą lekcję zostawiliśmy sobie na koniec ze względu na to, że podczas procedury doboru poruszać będziemy wiele kwestii, które odnosić się będą do lekcji wcześniejszych. Czyli w zasadzie całą tą wiedzę, którą zdobyliście podczas trwania całego tego kursu, będzie ona niezbędna do tego, aby dobrać odpowiedni układ napędowy. W tym konkretnym przypadku będziemy dobierali przemienniki częstotliwości do różnego rodzaju aplikacji. Zatem pragnę Wam zaprezentować metodę 5 kroków. Zaczniemy natomiast od takiego uproszczonego modelu doboru przemiennika częstotliwości. Jak to się odbywa na co dzień? W znakomitej większości wypadków, nieważne czy to rozmawiam po drugiej stronie z człowiekiem, który pracuje w firmie integrującej automatykę, z człowiekiem, który pracuje w hurtowni elektrycznej i sprzedaje przemienniki częstotliwości, czy użytkownikiem końcowym, znakomita większość z nich, nawet powiedziałbym, że 99,9% przypadków dobiera przemiennik częstotliwości na podstawie, uwaga, mocy. Czyli dzwonią klienci i mówią: Panie Dawidzie, potrzebuję przemiennik częstotliwości o mocy 4 kW. Albo potrzebuję przemiennik częstotliwości o mocy 3,7 kW. Albo 55 kW. Albo 7,5 kW. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Główną wytyczną doboru jest moc. I nie byłoby w tym nic złego, o ile pracujemy ze standardowymi aplikacjami, ze standardowymi silnikami, mamy powtarzające te aplikacje, czyli na przykład napęd zwykłego wentylatora, napęd zwykłej, najzwyklejszej pompy, jakiś tam przenośnik, jakiś tam mieszalnik, powiedzmy. I wszystko jest powtarzalne. Natomiast schody zaczynają się wtedy, gdy mamy do czynienia już niestuzinkową aplikacją. Gdzie tkwi haczyk albo gdzie tkwi błąd? Gdzie jest błąd logiczny w rozumowaniu? Więc sprawa numer 1. Jeżeli już dobieracie na moc, to zapytajcie chociaż o napięcie. Czy to ma być silnik na 230, na 400, na 500, na 690 V? No o jakim napięciu mówimy, prawda? Możemy sobie kupić falownik 55 kW, silnik i falownik 55 kW na napięcie 3x230, bo akurat aplikacja jedzie do Stanów Zjednoczonych. Możemy sobie kupić silnik falownik 4 kW, ale na 690 V, bo będziemy go gdzieś instalować w kopalni i standardem napięć siłowych jest napięcie o wysokości 690 V. Więc, tak jak mówiłem, dobór na podstawie mocy jest prawidłowy, o ile działamy ze standardowymi aplikacjami, takimi typowymi, standardowymi aplikacjami powtarzalnymi i mówimy o napięciu siłowym 3x400 VAC. No wtedy powiedzmy, że w większości przypadków poradzimy sobie z tym wszystkim. Ale uwaga, nie zawsze. Raz, że możemy pomylić się z napięciami, bo tych napięć jest naprawdę wiele, jak już zresztą przerabialiśmy to podczas trwania tego kursu w wielu lekcjach. Mamy różne poziomy napięć i mówiąc tylko o mocy, musimy to sprecyzować, bo większość silników mamy gwiazda trójkąt, prawda, na 2 typy napięć, więc musimy sobie wybrać, z jakim typem napięcia będziemy pracować. Druga sprawa, ważniejsza, jest taka, że nie zawsze moc odpowiada standardowemu amperażowi silnika elektrycznego. Czyli 4 kW to jest przeważnie w okolicy 9 A. 8, 8,1, 8,2, 8,5, 8,7, 8,8.
nie więcej niż 9 A. Przeważnie, ok? Gdy mówimy o standardowych silnikach. No i tak jest z pozostałymi mocami, czyli 7,5 kW to będzie gdzieś tam w okolicach 16 A, 55 kW będzie w okolicach gdzieś tam 110-120 A i tak dalej, i tak dalej. Ale jest rzesza aplikacji, które mają ten amperaż silników znacznie większy. Co mam na myśli? Na przykład pompa głębinowa. Pompa głębinowa o mocy 4 kW bardzo często ma prąd 11 A, co wskazuje na falownik 5,5 kW. Prawda? Dlaczego tak jest? Ponieważ silniki tych pomp są wzmocnione ze względu na to, że jesteśmy 100 metrów pod ziemią. Jesteśmy 100 metrów pod ziemią, nad nami jest 100 metrów słupa cieczy i my włączając tą pompę musimy podnieść cały ten słup cieczy i dopiero później pompować. Zatem mówimy o rozruchu ciężkim, pomimo tego, że mówimy o charakterystyce obciążenia jako zmiennomomentowej lekkiej, bo mówimy o pompie, ale to jest pompa głębinowa. Przykład numer 2. Pompy zębate, które bardzo często spotykam na przepompowniach, oczyszczalniach ścieków, gdzie one mają w swojej konstrukcji takie tarcze zębate i przez te tarcze zębate no przechodzi nam wszystko, szmaty, jakieś szmaty, śmieci, wszystko co może się znaleźć w kanalizacji i to również jest praca ciężka. Kolejny przykład, kompresor śrubowy, czyli normalny kompresor tłokowy przeważnie jest uruchamiany bez obciążenia, ma bardzo lekki rozruch. Gdy mówimy o sprężarce śrubowej, która startuje pod obciążeniem, mówimy o bardzo ciężkim rozruchu. Kolejny przykład, wentylator z łopatkami 3-metrowymi i ogromną bezwładnością. Uruchomić ten wentylator, kontrolować go, dynamicznie zmieniać prędkość, bardzo duże wyzwanie. No i takich przykładów jest naprawdę wiele. Dlatego, jeżeli już chcecie w taki skrócony sposób dobierać przemiennik częstotliwości i się nie pomylić, to pytamy o prąd i napięcie. Potrzebuję przemiennika trójfazowego na napięcie 3x400 VAC z amperażem 12 A. Falownik na napięcie 3x690 z prądem 9 A. Bierzemy pod uwagę prąd i napięcie, czyli wybieramy sobie, jak połączymy ten silnik elektryczny, sprawdzamy, jaka jest wysokość napięcia i jak wygląda prąd skorelowany akurat z tym schematem połączeń stojana, gwiazda i trójkąt. Więc taki skrócony sposób, nie róbcie tego na podstawie mocy, no chyba, tak jak już wspominałem, ktoś całe życie pracuje z silnikami standardowymi 400 VAC, no to wtedy w zasadzie tylko prosi o moc 4, 5,5, 7,5 kW i zawsze z tym prądem się gdzieś tam zmieści. Ale jest rzesza aplikacji, gdzie możecie się przejechać i to naprawdę bardzo mocno. I klienci będą bardzo niezadowoleni, bo ten klient dowie się, że jego aplikacja nie działa, gdy już zamontuje ten przemiennik częstotliwości, położy kable, przeprowadzi pełen montaż, spędzi 2 dni na obiekcie, nagle przejdzie do parametryzacji przemiennika, naciśnie start i będą same przeciążenia i ta aplikacja nie będzie działała i to będzie kłopotliwe dla naszego klienta. Więcej od nas przemiennika nie kupi ze względu na to, że nie doradziliśmy mu fachowo. Więc pytamy o prąd i napięcie. Najlepiej zapytać o tabliczkę znamionową silnika i zrobić tą robotę za klienta. Więc raz jeszcze, skrócony sposób podajemy prąd i napięcie, a sposób wyrafinowany, który ujmuje wszystkie zmienne, jakie możecie znaleźć wokół falownika, no to zaprezentuję Wam to na przykładzie metody 5 kroków, gdzie zadajemy sobie 5 takich kluczowych pytań. Zadajemy je klientowi bądź sobie, jeżeli to my projektujemy dany układ napędowy i na bazie swoich odpowiedzi dobieramy odpowiedni układ napędowy w postaci przemiennika, silnika, przekładni, czegokolwiek innego, co potrzebujemy, aby brało udział w naszej aplikacji związanej z układem napędowym. Zatem pytanie numer 1, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to jaki jest charakter obciążenia. Co mam tu na myśli? No mam tutaj na myśli
to główny podział przemienników częstotliwości. Pamiętacie w lekcji o przemiennikach, gdy pokazywałem Wam różne wykonania tych przemienników, gdy mówiliśmy sobie, że no mamy serię CS80, która ma sterowanie wektorowe i skalarne, ale dedykowana jest do prostych aplikacji, bo ma bardzo małe zasoby sprzętowe i programowe, że mamy przemienniki serii FRA 800 kierowanej dla przemysłu, typowe kombajny przemysłowe itd., itd. Więc zadajemy sobie pytania, jaki jest charakter obciążenia? Czy jest to obciążenie lekkie, zmienno-momentowe? Czy jest to obciążenie ciężkie, stałomomentowe? Odpowiedź na to pytanie już mówi nam, jaką klasę falownika powinniśmy zaproponować. Jeżeli klient nam mówi, proszę Pana, to jest obciążenie bardzo lekkie, bardzo malutki promieniowy wentylator, który naprawdę nie ma dynamicznej pracy. No jakikolwiek przemiennik częstotliwości przysięgam, jakikolwiek mu zaoferujemy, jakoś to będzie działało. Ale jeżeli klient powie nam, że no mam aplikację mieszalnika bardzo ciężką, ciężkie warunki środowiskowe, bardzo duży moment rozruchowy, ciężkie warunki pracy, no to już byle jakiego przemiennika mu nie damy, słuchajcie, musimy mu dać przemiennik z odpowiednią przeciążalnością, z odpowiednią wytrzymałością na temperaturę, na warunki środowiskowe, z częstą możliwością startu i stopu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale głównie chodzi o to, że będziemy tutaj mieli sterowanie skalarne, czyli te tańsze falowniki z mniejszym zasobem sprzętowym i sterowanie wektorowe. Bardzo często przy udziale encodera czy sprzężenia zwrotnego. Więc zobaczcie, jedno pytanie, jaki jest charakter obciążenia? Czy jest to obciążenie lekkie, zmiennomomentowe, jakiś wentylatorek, jakaś pompka, czy jest to obciążenie stałomomentowe? Natomiast przy tych obciążeniach lekkich mówiłem Wam, że też są wyjątki. Pompa głębinowa, pompa zębata i kompresor śrubowy. To są takie trzy najczęstsze przypadki, że do obciążeń zmiennomomentowych lekkich traktujemy je jako rozruch bardzo ciężki. Więc odpowiedź na to pytanie już nasuwa nas na odpowiedni trop. Czy powinniśmy iść w stronę przemienników tańszych, prostszych, kompaktowych, czy może w stronę tych kierowanych dla przemysłu z wyrafinowanym algorytmem kontroli silnika, z obsługą encodera itd., itd. To jest pytanie numer 1. Pytanie numer 2, jakie powinniśmy sobie zadać. Pytanie numer 2 to jest tabliczka znamionowa silnika. Czyli jakie wielkości charakteryzują mój silnik. Pytamy się o tabliczkę znamionową silnika. Dlaczego? Ponieważ bardzo często po drugiej stronie mamy klienta nieświadomego, niedouczonego, który ma braki w kompetencjach, który się dopiero uczy, który zaczyna gdzieś tam pracę, który nie ma doświadczenia albo który udaje, że coś wie, prawda? Różne mamy sytuacje. Zatem zadajemy pytanie, jak wygląda tabliczka znamionowa silnika? Jakie wielkości opisują Twój silnik elektryczny? Czyli mamy już odpowiedź na pytanie, czy jest to obciążenie lekkie czy ciężkie. Teraz pytamy się, jakie są wielkości opisujące ten silnik. Czyli weźmy na przykład, załóżmy, że w pierwszym pytaniu odpowiedzieliśmy, że mamy obciążenie ciężkie i potrzebujemy przemiennika ze sterowaniem wektorowym, przeciążalnością co najmniej 150% prądu znamionowego przez okres 60 sekund. Dla komparacji powiem Wam, że przemienniki kierowane dla obciążeń zmiennomomentowych, czyli pomp wentylatorów, mają przeważnie tą przeciążalność 120 bądź 110% prądu przez okres 60 sekund, bo tyle po prostu więcej nam nie trzeba. Więc wybieramy tą klasę falownika kierowanego dla przemysłu z dużą przeciążalnością, ze sterowaniem wektorowym. Następnie pytamy się, jaką mamy tabliczkę znamionową silnika. Dlaczego?
bo tabliczka nam powie, czy jest to silnik indukcyjny asynchroniczny, czy może silnik z magnesami trwałymi PMSM, albo jakiś silnik BLDC, brushless DC motor. Mamy różne konstrukcje silników. Klienci się nie orientują, więc pytamy o tą tabliczkę znamionową silnika. I tabliczka nam odpowiada na szereg kolejnych pytań. Jaki to typ silnika? Czy asynchroniczny, czy synchroniczny? Jeżeli jest synchroniczny, to w ogóle mamy niewielkie pole manewru, bo jest niewiele przemienników na rynku, które pracują z silnikami synchronicznymi. Jeżeli jest to silnik asynchroniczny, no to już mamy znacznie większe pole do popisu. Więc jaki jest typ silnika? No, powiedzmy, że standardowy, indukcyjny, asynchroniczny. Jaki jest prąd? Jakie jest napięcie? Jaka jest prędkość? To wszystko jest bardzo istotne. Prąd, abyśmy dobrali odpowiednią wielkości prądową przemiennik częstotliwości. Napięcie, żebyśmy wiedzieli, że to jest 3x400, 3x500, 3x690, dla jakiego segmentu przemysłu to jest kierowane. Jaka jest prędkość? Przeważnie silniki mają 50 Hz, 1500 czy 3000 obrotów, ale nie zawsze. Mamy rzeszę silników kierowaną dla przemysłu CNC, gdzie mamy nawet i 30 000 obrotów, gdzie mamy 1000 Hz. Nie każdy falownik nam to obsłuży. Zatem pytamy się, co jest na Twojej tabliczce znamionowej silnika? Powiedz mi, jaki jest prąd, jak skojarzony jest stojan, jakie jest napięcie, jaka jest prędkość tego silnika. Gdy zbierzemy te wszystkie dane, no to już w ogóle się okazuje, że praktycznie już gdzieś tam nas nakierowało na odpowiedni model. W pytaniu numer 1 wybraliśmy sobie falownik dla przemysłu. Ok? Więc wiemy, że to musi być solidna jednostka ze sterowaniem wektorowym. Tabliczka powiedziała nam, że prąd jest na przykład 81 A, więc mamy 81 A, 400 V. I prędkość na przykład 2890 obrotów na minutę, 2890 RPM. Więc zobaczcie, wiemy już, że ma być falownik dla przemysłu ze sterowaniem wektorowym, wiemy już, że musi mieć co najmniej 81 A z przeciążalnością 150% przez minutę, zasilanie 3x400 i 50 Hz 3000 RPM, gdy mówimy o prędkości synchronicznej. Natomiast zwracam szczególną uwagę, aby sprawdzać również zapis, który pojawił się od niedawna na silnikach elektrycznych, szczególnie w Polsce, i nazywa się to Motor Service Factor. Na wielu silnikach dedykowanych dla pomp i wentylatorów mamy taki dopisek Motor Service Factor i może on wynosić na przykład wartość 1,1 albo 1,2. I teraz o co chodzi? Od kilku lat mamy taki trend na rynku, że u wielu dostawców techniki napędowej dla właśnie pomp i wentylatorów pojawiło się coś takiego jak Motor Service Factor i jest to krotność prądu czy mocy silnika, jaką możemy w sposób ciągły pracować z tym układem napędowym i zachowują dane znamionowe. Czyli co mam na myśli? Na przykład kupiliśmy sobie pompę o mocy 5 kW, która ma prąd 11 A. Jeżeli ma service factor 1,1, to znaczy, że tak naprawdę ten silnik ma 5,5 kW i 12,1 A i my możemy w sposób ciągły z tą pompą tak właśnie pracować. Jeżeli dobierzemy falownik na 5 kW 11 A, to nie wykorzystamy tego właśnie service factor, a jest to margines błędu dla ludzi, którzy pomylili się w liczeniu, czyli na przykład kupiliśmy pompę, działamy już na 50 Hz, no i brakuje nam przepływu.
brakuje nam 5% przepływu, no musimy go przekręcić gdzieś tam na 53, na 54 Hz, no i potrzebujemy 1 ampera więcej. To nam gwarantuje właśnie ten motor service factor. Dlatego pytając się o tabliczkę znamionową silnika, widzimy gdzieś prąd, to mnożymy go razy ten service factor. Nie zapominamy o tym. I jest to bardzo ważne, bo coraz częściej to widzę w nowoczesnych układach napędowych dedykowanych dla pomp i wentylatorów. Więc ujmujemy również motor service factor. Pytanie numer 3, jakie powinniśmy zadać sobie albo naszemu klientowi, to jaka jest dynamika układu napędowego. To znaczy, czy mój układ napędowy wymaga dużej dynamiki, czy występują w nim częste i nagłe hamowania, czy wymagana jest nagła zmiana prędkości przy pracy z dużym obciążeniem i czy ogólnie pracujemy z bardzo dużymi inercjami, czyli z bardzo dużymi bezwładnościami, z bardzo dużymi obciążeniami. No i jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedzieliśmy tak, to znaczy, że potrzebujemy do naszego przemiennika układ wspomagający hamowanie. W pytaniu numer 1 określiliśmy, że jest to obciążenie ciężkie. Potrzebujemy falownika dla przemysłu ze sterowaniem wektorowym, dużym przeciążeniem. W pytaniu numer 2 wiemy, jaki jest prąd, napięcie, service factor, wiemy, jakie zmienne opisują silnik. No już mamy praktycznie wybrany ten model falownika, już mamy kilka gdzieś tam modeli, które spełniają te wszystkie założenia. Ale odpowiadamy sobie na pytanie numer 3. Czy ja pracuję z bardzo dużą bezwładnością, że jak nacisnę stop, to ta bezwładność, to obciążenie będzie bardzo długo hamować, czy będzie bardzo dużo energii regeneratywnej, czy może pracuję z bardzo dużej bezwładności wentylatorem, gdzie muszę szybko przyspieszać i szybko hamować, żeby coś szybko wystudzić. Czy mam duże obciążenie i czy wymagam dużej dynamiki od swojego napędu? Jeżeli tak, to potrzebujemy nasz układ napędowy wyposażyć w moduł hamowania i w rezystor hamowania, bądź alternatywnie moduł zwrotu energii do sieci, jeżeli okaże się, że to hamowanie jest bardzo częste i opłaca się to implementować. Zatem po zadaniu tego pytania wiemy, czy musimy dać dodatkowe jakieś elementy hamujące, wspomagające hamowanie. Natomiast klient może nas też wpuścić na minę i powiedzieć: słuchajcie, no ja nie potrzebuję hamować, ja mogę sobie hamować wolnym wybiegiem, ja mogę nacisnąć stop, iść sobie do domu, więc nie dobieracie mu tego układu wspomagającego hamowanie. I po miesiącu dzwoni i mówi: wie pan co, jednak potrzebuję w sytuacjach niebezpiecznych, jak ktoś naciśnie grzybka raz na miesiąc, czy tam raz na 2, ale musi wyhamować w 10 sekund, a nie w minutę, jak to zwykle bywa. Więc i tak potrzebujemy ten układ wspomagający hamowanie, ale będziemy go wykorzystywać w tych sytuacjach niebezpiecznych. Ale będziemy! Jeżeli tego nie zrobimy, to ta sytuacja niebezpieczna może się okazać niebezpieczną dla życia ludzkiego. Możemy coś rozwalić, możemy kogoś uszkodzić. Ok? Więc zadajemy sobie pytanie, w jakich sytuacjach potrzebuję dynamicznej pracy mojego napędu, czy ja potrzebuję go wyhamować i biorę pod uwagę wszystkie sytuacje niebezpieczne, anomalne, wszystko, co się może wydarzyć. Najciężej jest przewidzieć czynnik ludzki, prawda? I naprawdę projektując taki układ napędowy trzeba dysponować dużym doświadczeniem i mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać po danej aplikacji i po zachowaniu się napędu. Więc pytanie numer 3. Czy potrzebujesz rezystor hamowania, moduł hamowania, jakiej mocy, z jaką pracą ED, jak często będziesz hamował? Ok? To wszystko ma znaczenie, bo musimy dobrać odpowiednie rezystory, odpowiednie moduły hamowania do tej aplikacji. Więc tak brzmiało pytanie numer 3. No i w naszej aplikacji okazuje się, że naszą aplikacją jest mieszalnik, nie potrzebujemy dynamicznie hamować, wręcz
Przeciwnie, potrzebujemy hamować bardzo powoli, aby tego mieszanego medium nie zepsuć. Czyli hamujemy na przykład w minutę z 50 Hz albo w 2 minuty. Bardzo, bardzo powoli. Nie potrzebujemy żadnych rezystorów hamowania. Pytanie numer 4. Miejsce instalacji i warunki środowiskowe. Co mam na myśli? Czy chcesz zainstalować falownik na zewnątrz, czy wewnątrz hali produkcyjnej, czy może chcesz go zainstalować na konstrukcji jakiejś maszyny, przy jakiejś centrali wentylacyjnej, przy jakiejś wytłaczarce, czy może jest to pompa głębinowa i falownik ma być zamontowany na środku pola w jakiejś szafce. Pytamy się, gdzie będziesz instalował falownik, bo od tego zależy, jaki stopień IP powinna mieć obudowa falownika. Czy to może być IP20 i sobie zainstalujesz w szafce, czy to ma być IP55 i zainstalujesz sobie gdzieś tam na konstrukcji maszyny, czy ma być IP66, czy ma być cokolwiek innego. To wszystko robi różnicę. Gdzie instalujesz przemiennik częstotliwości? Czyli pytamy się i wyciągamy wnioski, jakie ma być IP obudowy. Czy to będzie zabudowany falownik, czy na konstrukcji, czy na zewnątrz, czy wewnątrz. Jeżeli się okaże, że na zewnątrz, to dopowiadamy naszemu klientowi: OK, to jest falownik IP20 do zabudowy, ale musisz zwrócić uwagę na warunki środowiskowe, czyli temperatura może się wahać od minus 10 stopni do plus 40 stopni Celsjusza. Jak będzie niżej, falownik się wyłączy. Jak będzie za gorąco, to falownik będzie tracił na mocy wyjściowej. Pamiętacie lekcję, w której wspominałem derating? Że po przekroczeniu pewnej temperatury otoczenia te tranzystory się tak nagrzewają, że tracą na swojej wydajności i przy 50 stopniach Celsjusza mamy 30% mniejszą moc wyjściową niż znamionowa. Czyli zamiast na przykład 10 kW mamy 7 kW. Ok? Więc jeżeli klient nam mówi: mam 50 stopni, to my musimy o 30% przewymiarować ten falownik w górę, żeby pracował w tej temperaturze i działał sobie z tym silnikiem. Kolejna rzecz, wilgotność. Poniżej 95%, bez punktu rosy. Jeżeli kliencie będziesz instalował sobie falownik w szafeczce na tym polu, to proszę włóż termostat, włóż grzałkę i włóż hygrostat, abyśmy kontrolowali wilgotność. Ona musi być poniżej 95% i nie może powstać punkt rosy, czyli skroplić nam się para wodna, aby na kablach siłowych nie spływała krople wody, prawda, żeby nie doszło do zwarcia. Sprawdzamy wysokość nad poziomem morza. Falowniki mogą być instalowane poniżej 1000 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie, gdzie instaluję i jakie są warunki środowiskowe, jaki stopień IP przydzielić klientowi, czy mu podpowiedzieć, że musi zadbać o temperaturę otoczenia, o wilgotność otoczenia, o wysokość nad poziomem morza. Ale co ważne, EMC. Czyli jaki filtr EMC powinniśmy zaproponować temu panu? Czy ma być wbudowany klasy C2 czy C3? Czy może przy tej mocy nie mam już wbudowanego filtru, muszę dać zewnętrzny, ale jakiej klasy? Czy pan będzie to instalował w bibliotece, czy może na jakiejś fabryce, czy może gdzieś tam pompa głębinowa na środku pola? Ok? To wszystko ma znaczenie. Czyli jaki filtr EMC powinniśmy tutaj dać? Czy potrzebny jest jakiś dławik na zasilaniu? Czy może ma pan silnik z klasą izolacji B i potrzebuje pan dławik wyjściowy albo co najmniej filtr DU po DT? Jeżeli my tego nie zrobimy za naszego klienta, no to będzie miał do nas później pretensje, że jesteśmy takimi specjalistami, że nie podpowiedzieliśmy mu, że ma klasę. Przecież wysyłałem wam tabliczkę znamionową silnika. Widzieliście, że jest klasa izolacji B. Ja włączyłem falownik i po 3 dniach silnik się spalił. Po prostu izolacja nie wytrzymała pracy z falownikiem. Dlaczego pan mi nie zaproponował dławika? Albo filtru DU po DT? Zatem my musimy być takimi troszeczkę detektywami w tej naszej pracy, no i wyciągać te wszystkie informacje od klienta, a bardzo pomoże wam w tym właśnie metoda 5 kroków.
gdzie Wam prezentuję, jak to powinno wyglądać w praktyce, o co należy odpytać. No i tym czwartym pytaniem jest miejsce instalacji i warunki środowiskowe, czyli jaka będzie temperatura, wysokość nad poziomem morza, wilgotność, jaki stopień IP powinien być falownika, czy powinienem dać jakieś dodatkowe filtry, jakiej klasy te filtry, czy może jakieś dławiki i tak dalej, i tak dalej. Pytamy się, jaka będzie długość kabli. Czy może Pan da kable o długości 300 metrów? No to wiemy wtedy, że mamy duży spadek napięcia, że musimy dać dławik na wyjściu, żeby skompensować pojemność tych kabli. Musimy przewymiarować prądowo falownik, bo obliczymy sobie spadek napięcia na tych 300 metrach. To wszystko, słuchajcie, ma ogromne znaczenie. No i jesteśmy przy punkcie numer 4. Przerobiliśmy chyba 30 czy 40 minut różnych pytań i mówimy o doborze, prostym doborze falownika. No i ktoś mi powie, proszę Pana, no ja idę do hurtowni i mówię, poproszę falownik o takiej i takiej mocy, no i przez całe życie jeszcze nic mi się nie zdarzyło. Powtarzam raz jeszcze, jeżeli pracujecie z typowymi aplikacjami, możecie sobie dobierać na moc. Naprawdę. Jest niewiele możliwości, czy niewielkie ryzyko, że się pomylicie. Ale jeżeli pracujecie w hurtowni, jeżeli sprzedajecie falowniki do różnych aplikacji, jeżeli jesteście projektantem, sami projektujecie układy napędowe, to powinniście podążać za metodą 5 kroków, ponieważ ona może Wam podpowiedzieć, czego będziecie potrzebowali później. Czyli już na etapie doboru te wszystkie rzeczy musimy wziąć pod uwagę. Jeżeli tego nie zrobimy, no to mówiąc kolokwialnie, będziemy rzeźbić później z tego, co mamy. No i powstają takie wynalazki, typowe pająki, jakieś dostawki do falowników, prawda? Jakieś dziwne, niestworzone rzeczy, ale działa. Okay? I na końcu się chwalimy, że to działa. Zatem pytanie numer 4. Miejsce instalacji i warunki środowiskowe. Ostatnie pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, to jak wygląda sterowanie naszym przemiennikiem częstotliwości? Jak wygląda sterowanie? I co za tym idzie, czy potrzebuję jakiekolwiek akcesoria, dodatkowe karty, panele itp. To znaczy, pytamy się klienta, w jaki sposób chce sterować przemiennikiem częstotliwości. Odpowiedzieliśmy sobie na 4 poprzednie pytania. Jesteśmy pewni, że dobraliśmy już ten przemiennik częstotliwości, jaki chcemy mu sprzedać, jaki chcemy kupić. I nagle jest pytanie numer 5. W jaki sposób będziesz sterował? No i nagle klient nam mówi, wie Pan co, mam standard na zakładzie, wszystko co jest, sterujemy po komunikacji Ethercat. Patrzymy, no ten falownik nie ma komunikacji Ethercat. Nie można tu założyć karty opcyjnej z żadną inną komunikacją. No ja nie mogę dać tego falownika. No, na 4 poprzednie pytania odpowiedziałem, no wygląda, że jest stworzony do tej aplikacji. Ale ten pan chce sterować po komunikacji Ethercat, a ja tego nie mam. Więc odpada mi ten falownik. Więc zobaczcie, tyle rzeczy wzięliśmy pod uwagę. Jesteśmy pewni, że jest super, a tu nagle ja chcę sterować po Ethercacie. No i niestety odpada nam ten model falownika, prawda? Nie spełnia naszych wymagań. Albo klient może powiedzieć, wie Pan co, ja będę robił sterowanie zadrutowane, mam sterownik PLC, cała wymiana informacji będzie po drutach, ale potrzebuję 7 wejść cyfrowych i potrzebuję 3 wyjścia cyfrowe, żeby nawiązać komunikację ze swoim sterownikiem PLC. No bo potrzebuję 7 wejść, żeby wysterować 3 prędkości krokowe, mieć sygnał resetu błędu, na przykład start w prawo, start w lewo i blokady pracy falownika. Mam takie potrzeby i potrzebuję wyciągnąć z falownika status pracy, status awarii i że działa na częstotliwości zadanej. Mało tego, z wyjścia analogowego chcę również sobie podłączyć jakiś wyświetlacz i pokazać aktualne obciążenie w postaci prądu. No i znowu patrzymy na przemiennik częstotliwości. Kurczę, no mam 5 wejść, no muszę poszukać falownika, który ma 7 wejść, ok? Więc pytamy się, w jaki sposób chce zrealizować sterowanie klient, czy zależy mu na komunikacji. I nagle patrzymy, do tego falownika muszę dać dodatkową kartę opcyjną Ethercat, aby nawiązać z nim komunikację, aby ten mój klient mógł w taki swobodny sposób komunikować się z tym przemiennikiem, aby działał w jego aplikacji.
Może się okazać, że będziecie potrzebowali dodatkowej karty wejść-wyjść, bo akurat dobierzecie taki model falownika, który spełnia wszystkie założenia, ale brakuje wejść-wyjść. Może się okazać, że będzie potrzebny zewnętrzny panel, czyli klient Wam powie, no ja steruję w sposób automatyczny, ale czasami sobie podchodzę i przełączam się na sterowanie ręczne i potrzebuję zewnętrznego panelu, za pomocą którego to sterowanie ręczne z poziomu elewacji szafy sterowniczej sobie wykonam. Więc to ostatnie pytanie o sterowanie, akcesoria i wszelkiego rodzaju karty opcjonalne jest bardzo mocno zasadne, bo poza tym, że obsłużymy tą aplikację pod względem takim, że dobraliśmy falownik na odpowiedni prąd, że będzie sobie działał z tym silnikiem, że ma odpowiednią przeciążalność, że ma IP66, bo akurat taki jest potrzebny w tej aplikacji, że ma dodatkowy rezystor hamowania, ale może się okazać, że nie ma wystarczających wejść-wyjść, ilości wejść-wyjść, że nie ma jakiejś komunikacji zabudowanej, że potrzebna jest jakaś karta opcjonalna. Na przykład klient może powiedzieć, wie Pan co, no ja tak się zastanawiam, ale no raczej w chwili obecnej nie, ale w przyszłości będę chciał dołożyć tutaj encoder. I będę chciał bardzo precyzyjnie pilnować prędkości. W chwili obecnej produkuję żelatynę i nie jest mi to potrzebne, ale później jak przejdę na budyń, abstrakcyjne po prostu podaję przykłady, jak przejdę już na ten budyń, no to będę potrzebował pilnować prędkości z dokładnością do 0,1 Hz i będę chciał dołożyć encoder, więc musimy mu dać falownik, który będzie miał albo zabudowany ten interfejs encoderowy, albo da się go rozbudować o kartę opcjonalną, tak jak to było w przypadku FRE800, gdzie nakładaliśmy tą kartę encoderową FRA8AP. OK? I dopiero po odpowiedzeniu sobie na te wszystkie 5 pytań bierzemy katalog, bądź jeżeli mamy te wszystkie dane katalogowe w głowie, no to zastanawiamy się, jakiej serii przemiennik powinniśmy dać, jakiej mocy, z jakim prądem, z jakimi akcesoriami, z jakimi IP, z jakimi kartami opcjonalnymi, z jakim sterowaniem, z jakim interfejsem encoderowym itd., itd., itd. Może się to wydawać dla Was przesadzone, może to się wydawać dla wielu z Was nadgorliwe, ale pracuję już z układami napędowymi ponad 15 lat. I ja osobiście wolę być nadgorliwy, mogę być niewygodny podczas procedury doboru, ale uwierzcie mi, przyszłość zaprocentuje dla Was. Czyli to wszystkie informacje, ta Wasza fachowość, którą włożycie w proces doboru przemiennika częstotliwości, te nadgorliwe pytania, które będziecie kierowali w stronę klienta, odpłacą Wam się z nawiązką. Nigdy o niczym nie zapomnicie. Klient może Wam psiąkać i może marudzić na to, że jesteście troszeczkę nadgorliwi, ale sam po pewnym czasie zauważy, że ta nadgorliwość wychodzi wszystkim na dobre. Więc raz jeszcze zachęcam Was do tego, aby dobierać układy napędowe szczególnie dla aplikacji skomplikowanych, czyli nie mamy tylko sygnału start, stop i kręcenia prostą pompą i wentylatorem, za pomocą właśnie metody 5 kroków. Ta metoda gwarantuje Wam, że nigdy o niczym po prostu nie zapomnicie. Wszystko ujmiecie w tej procedurze doboru przemiennika częstotliwości. No i na końcu takie porównanie. Dobór falownika na podstawie mocy i dobór falownika na podstawie metody 5 kroków. Czy widzicie jakąś różnicę? Słuchajcie, jednocześnie chciałbym Wam podziękować za uwagę, za effort włożony w oglądanie tego kursu. Kurs jest całkowicie darmowy, przeznaczony dla wszystkich użytkowników z naciskiem dla użytkowników nowych. Czyli w założeniach ten kurs jest w dużej mierze przeznaczony dla osób, które nigdy nie miały styczności z układami napędowymi, które nie miały dużej styczności z automatyką, z elektryką, w ogólności z techniką.
No i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, chcieliby się zastanowić, czy nie może rozpocząć studiów w tym kierunku, czy może jakiejś szkoły branżowej, czy może przebranżowić się i przyjąć się do jakiejś firmy integrującej automatykę i nauczyć się tego wszystkiego, co było poruszane w tym kursie, no własnoręcznie, prawda, działając z prawdziwymi gdzieś tam aplikacjami. Więc ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę. Mam nadzieję, że nie popełniliśmy wielu błędów w trakcie trwania tego całego kursu. Jeżeli tak, to wybaczcie. Jak już wspominałem, kurs jest darmowy, nie trzeba za niego płacić. Jedyne, czego wymagamy, to to, żebyście się zarejestrowali i dali nam jakiś feedback, informację zwrotną na temat tego kursu. Czy Wam się przydał, czy może znaleźliście jakieś błędy, czy może chcecie mnie poprawić w czymś, czy może ja jestem w czymś niedouczony. No technika idzie tak szybko naprzód, że nie ma omnibusów, a ja jestem naprawdę skromnym inżynierem, który gdzieś tam już 15 lat ma przyjemność obcować z tymi układami napędowymi, a jeszcze większa przyjemność mam z tego, że mogę się tą wiedzą z Wami podzielić. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam samych sukcesów na swojej drodze zawodowej, szczególnie w procesach związanych z uruchomieniem układów napędowych. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli czegoś brakuje w tym kursie, jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć więcej, zapraszam Was serdecznie do kontaktu z naszą firmą DWI Motion. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia wkrótce. Dawid Wróblewski.